W oryginalnym Gothicu łóżko było w zasadzie darmową miksturą leczniczą, bez żadnego limitu. Wystarczyło przespać noc po ciężkiej walce, odzyskać całe życie i następnego dnia powtórzyć dokładnie ten sam manewr. W Gothic Remake twórcy mocno przebudowali tę mechanikę. Nadal możemy regenerować zdrowie i manę oraz przewijać czas, ale nie da się już bez końca odsypiać każdej otrzymanej rany. Co więcej, większość łóżek w kolonii ma swoich właścicieli. Jeżeli spróbujemy zająć cudze miejsce, sen może zostać przerwany, a gospodarz bardzo szybko wyjaśni nam, co sądzi o naszej obecności. W tym materiale dokładnie wyjaśnię, jak działa regeneracja podczas snu, pokażę bezpieczne miejsca do spania we wszystkich 3 obozach i podpowiem, jak zdobyć własną chatę. Na końcu opowiem również o osiągnięciu Mistrz Bezsenności, które wymaga ukończenia całej gry bez korzystania ze snu ani razu. Zdobycie go sprawiło, że zacząłem patrzeć na kolonię zupełnie inaczej. Jak naprawdę działa sen? Zacznijmy od najważniejszej rzeczy. Bezimienny posiada pulę efektywnego snu, która może obejmować maksymalnie 8 godzin. Każda wykorzystana godzina przywraca 12,5% maksymalnego zdrowia oraz many. Jeżeli mamy do dyspozycji pełną pulę i prześpimy 8 godzin, obie wartości zostaną całkowicie odnowione. 4 efektywne godziny oznaczają regenerację połowy zdrowia i many. 2 godziny odnowią 1/4 i tak dalej. Nie oznacza to jednak, że po kolejnej walce możemy natychmiast położyć się jeszcze raz i ponownie wyleczyć do pełna. Wykorzystana pula odnawia się tylko wtedy, gdy pozostaniemy aktywni. Za każde 3 godziny spędzone na nogach odzyskujemy 1 godzinę efektywnego snu. Odbudowanie całej 8-godzinnej puli wymaga więc 24 godzin aktywności w świecie gry. Jeżeli wyczerpiemy limit, nadal możemy korzystać z łóżka. Czas zostanie przewinięty, dzięki czemu przeczekamy noc, albo doczekamy do otwarcia sklepu. Ale taki sen nie przywróci już zdrowia ani many. To właśnie dlatego czasami po kilku drzemkach pasek życia w ogóle się nie porusza. Nie jest to błąd gry. Bezimienny po prostu nie zdążył ponownie zapracować na skuteczny odpoczynek. Sen pełni więc 2 oddzielne funkcje. Pierwsza to regeneracja, ograniczona zgromadzoną pulą, a druga to samo przesuwanie czasu, z którego możemy korzystać nawet po jej wyczerpaniu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w grze nie ma osobnej komendy czekania. Jeżeli chcemy szybko przejść z nocy do rana, musimy znaleźć dostępne łóżko lub posłanie. Dlaczego właściciel wyrzuca nas z łóżka? Nie wystarczy jednak wejść do pierwszej napotkanej chaty. Większość łóżek należy do konkretnych mieszkańców kolonii. Gdy właściciel zauważy, że próbujemy spać na jego miejscu, obudzi bezimiennego i przerwie cały odpoczynek. Gra sygnalizuje to kolorem ikony interakcji. Jeżeli przy łóżku pojawia się czerwona ikona, miejsce jest zajęte i lepiej poszukać innego. Biała ikona oznacza, że możemy z niego bezpiecznie skorzystać. Samo wejście do pustej chaty nocą nie sprawia, że znajdujące się w niej łóżko staje się nasze. Właściciel nadal może wrócić i urządzić nam wyjątkowo nieprzyjemną pobudkę. Najwygodniejsze są dlatego miejsca przyznane bezimiennemu na stałe, albo posłania, które od początku nie mają właściciela. Gdzie spać w starym obozie? Najprostsze i prawdopodobnie najważniejsze miejsce do spania w całej grze możemy zdobyć praktycznie od razu po wejściu do starego obozu. W okolicy areny Skatiego należy odnaleźć Gaja i zapytać go o wolną chatę. Gaj wskaże nam niewielki budynek z czerwonym baldachimem, położony nad areną. Od tej chwili chata należy do bezimiennego i możemy bezpiecznie korzystać ze znajdującego się w niej łóżka oraz skrzyni. Warto odwiedzić to miejsce nawet wtedy, gdy akurat nie zamierzamy spać. W skrzyni znajduje się stary, częściowo nieczytelny przepis, rozpoczynający zadanie Zapomniany przepis. Po rozmowie ze Snafem możemy nauczyć się przygotowywania gulaszu Broka, który regeneruje łącznie 75 punktów życia. Wrócimy do niego jeszcze w dalszej części materiału. W starym obozie istnieje również drugie, bardziej warunkowe miejsce. Po zakończeniu wątku Mordraga i jego opuszczeniu obozu, łóżko w chacie naprzeciwko południowej bramy przestaje być zajęte. Nie ma jednak większego sensu specjalnie przyspieszać tego momentu. Chata od Gaja jest dostępna wcześniej, znajduje się w wygodniejszym miejscu i od razu oferuje także własną skrzynię. Gdzie spać w nowym obozie? W nowym obozie własnego miejsca nie otrzymujemy za samą rozmowę. Najpierw musimy rozwiązać problem obecnego lokatora. W głównej jaskini należy porozmawiać z Gornem i zapytać go o miejsce do spania. Rozpocznie to zadanie Dach nad głową. Gorn skieruje nas do chaty zajętej przez Krzykacza, znajdującej się niedaleko wejścia do obozu. Krzykacza możemy przekonać do opuszczenia budynku albo rozwiązać sprawę w znacznie bardziej typowy dla kolonii sposób i wyrzucić go siłą. Po pozbyciu się lokatora wracamy do Gorna. Kończymy zadanie
i od tej chwili możemy traktować chatę oraz znajdujące się w niej łóżko jako własne. To zdecydowanie najlepsza baza dla gracza wykonującego zadania nowego obozu. Nie trzeba za każdym razem wracać na drugi koniec mapy, a po nocnej wyprawie możemy od razu doczekać do momentu, w którym Lares, kupcy i pozostali mieszkańcy rozpoczną swoje codzienne zajęcia. Gdzie spać w obozie Bractwa? Obóz Bractwa wypada pod tym względem zdecydowanie najlepiej. Nie musimy wykonywać zadania, ani wyrzucać nikogo z chaty, ponieważ na jego terenie znajduje się kilka wolnych posłań. Pierwsze znajdziemy właściwie natychmiast po przekroczeniu wejścia. Po prawej stronie znajduje się drabina prowadząca na podwyższoną platformę. Wystarczy wejść na górę, żeby dotrzeć do wolnego łóżka. Kolejne dwa posłania znajdują się w wolnej chacie niedaleko ugniataczy ziela. To dobre miejsce, jeżeli załatwiamy sprawy w gospodarczej części obozu, albo regularnie odbieramy przydział bagiennego ziela. Ostatnią bardzo wygodną opcję znajdziemy na placu świątynnym w samym centrum osady. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem wracać aż do wejścia, jeżeli wykonujemy zadania dla guru, nowicjuszy albo strażników świątynnych. Jest też dodatkowe posłanie poza właściwym obozem. Po wyjściu z osady i obraniu prawej ścieżki można odnaleźć niewielką jaskinię z ogniskiem i wolnym miejscem do spania. Jest mniej wygodna od łóżek wewnątrz bractwa, ale może uratować sytuację, jeżeli wracamy z wyprawy nocą i nie chcemy zapuszczać się po ciemku pomiędzy bagienne pomosty. Niezależnie od miejsca, zawsze warto przed położeniem się spojrzeć na kolor ikony. Jeżeli nie jest czerwona, możemy bezpiecznie przewinąć czas. Dzięki temu ta sama zasada działa również przy pojedynczych posłaniach odnajdywanych podczas dalszej eksploracji kolonii. Jak najlepiej korzystać ze snu? Po zrozumieniu całego systemu łatwo dojść do wniosku, że częste, krótkie drzemki zwyczajnie się nie opłacają. Najlepiej potraktować sen jako pełną regenerację po dłuższej wyprawie, a nie jako darmowe leczenie po każdym napotkanym wilku. Jeżeli straciliśmy niewiele zdrowia, lepiej zjeść znalezione po drodze rośliny albo przygotowane jedzenie i zachować zgromadzoną pulę snu na później. Mikstury działają natychmiast, dlatego warto zostawić je na walkę i sytuacje awaryjne. Jedzenie regeneruje zdrowie stopniowo, ale jest znacznie łatwiej dostępne i idealnie nadaje się do leczenia pomiędzy starciami. Już od początku gry możemy smażyć przy ognisku surowe mięso oraz mięso ścierwojada. Smażone mięso przywraca 15 punktów życia, a usmażony ścierwojad 10. Nie są to ogromne liczby, ale składniki zdobywamy podczas zwykłego polowania, więc grzechem byłoby zjadać je na surowo. Drugim obowiązkowym przystankiem powinien być snaf. W zadaniu przepis snafa prosi o 3 porcje mięsa chrząszcza i 5 piekielników. Chrząszcze znajdziemy między innymi przy drodze prowadzącej od południowej bramy w stronę areny, a piekielniki rosną niedaleko jaskini, w której odnajdujemy ciało Neka. Po wykonaniu zadania otrzymujemy przepis na potrawkę z chrząszcza i możemy również regularnie odbierać od snafa darmową porcję jedzenia. Potrawka przywraca 12 punktów życia. Sama w sobie nie jest szczególnie potężna, ale jej składniki są tanie i łatwe do znalezienia. Na początku gry liczy się każda porcja leczenia, za którą nie trzeba płacić handlarzowi. Znacznie mocniejszy jest wspomniany wcześniej gulasz Broka. Stary przepis leży w skrzyni w chacie otrzymanej od Gaja. Po pokazaniu go snafowi musimy zebrać po 2 sztuki surowego drobiu, cebuli, marchewki, ziemniaków, psianki oraz wody. Mięso otrzymamy ze ścierwojadów. Psiankę znajdziemy chociażby w jaskini z Nekiem, a warzywa oraz wodę najłatwiej kupić u Dextera. Po nauczeniu się przepisu, jedna porcja gulaszu odnowi aż 75 punktów życia. Jeżeli natomiast chcemy uniezależnić się od jedzenia, powinniśmy jak najszybciej odwiedzić Toreza. W zadaniu Cena Magii musimy przynieść mu pusty pergamin i 2 wilcze pazury. Następnie za 5 punktów nauki możemy poznać podstawy magii runicznej i wybrać swoją pierwszą runę. Podczas zwykłego przejścia ognista strzała będzie bardzo mocnym wyborem ofensywnym. Jeżeli jednak zależy nam na oszczędzaniu jedzenia albo planujemy ukończyć grę bez spania, znacznie ważniejsza staje się runa uzdrowienia. Na poziomie nowicjusza kosztuje ona 2 punkty many i przywraca 4 punkty życia. Nie wygląda to imponująco, dopóki nie weźmiemy pod uwagę, jak łatwo zdobyć przedmioty odnawiające manę. Bagienne ziele można kupić u wielu handlarzy, a w obozie Bractwa odbierać codzienny przydział. W praktyce znacznie łatwiej regenerować tanią manę i zamieniać ją zaklęciem w zdrowie, niż przez całą grę produkować ogromne ilości potraw oraz mikstur leczniczych. Ukończyłem Gothic Remake bez spania. Skoro wiemy już, gdzie można spać, to na sam koniec opowiem wam, dlaczego podczas jednego przejścia gry świadomie nie korzystałem z żadnego z tych miejsc ani razu. Powód był dość prozaiczny. Chciałem zdobyć 100% osiągnięć, a mistrz bezsenności wymaga ukończenia całej gry bez spania. Najtrudniejszy był oczywiście początek, bo każdy stracony punkt zdrowia oznaczał zużycie ograniczonych zapasów. Zbierałem wszystkie rośliny, smażyłem zdobyte mięso i jak najszybciej wykonałem zadanie snafa, żeby otrzymywać codzienną porcję potrawki oraz samodzielnie ją przygotowywać.
wykorzystywać. Prawdziwym przełomem była runa uzdrowienia od Toreza. Manę znacznie łatwiej uzupełnić niż ogromny zapas punktów życia, chociażby skrętami odbieranymi w obozie bractwa. Palimy skręta, odzyskujemy manę i zamieniamy ją w zdrowie. Od tego momentu brak snu przestaje być aż tak bolesny. Pozostaje jednak pytanie, co robić przez całą noc, kiedy większość NPC-ów śpi? Grałem głównie jako myśliwy. Nocami wyruszałem więc na nieoczyszczone tereny i polowałem na wilki, na krwiopijców oraz ścierwojady. Robiłem to powoli i metodycznie. Obserwacja, dobra pozycja, ostrzał z łuku i jak najmniej utraconego życia. Puste kuźnie wykorzystywałem do pracy, a zadania niewymagające rozmowy ze śpiącymi postaciami wykonywałem właśnie nocą. Najbardziej zapamiętałem powroty z takich polowań. Wchodzę do starego obozu, obładowany trofeami, a nad palisadą dopiero wschodzi słońce. Jest jeszcze cicho i niemal pusto, ale kolonia powoli budzi się do życia. Ktoś idzie obmyć się w zbiorniku pod sceną, kopacze wyruszają do kopalni, a strażnicy kończą nocną wartę. Snaf, jako kucharz, wstaje wyjątkowo wcześnie, kiedy handlarze nadal śpią. On już stoi przy kotle i przygotowuje jedzenie dla ludzi ruszających do pracy. Odbierałem swoją porcję, oddawałem dostępne zadania, a później czekałem na kupców, żeby sprzedać zdobyte trofea. Właśnie wtedy zrozumiałem, że to osiągnięcie całkowicie zmienia sposób odczuwania świata. Kiedy nie przewijamy nocy, zaczynamy dostrzegać rutyny mieszkańców. Postać, którą za dnia zawsze spotykamy na ławce, wieczorem może siedzieć przy ognisku i słuchać opowieści. Rankiem ktoś otwiera stragan, a ktoś inny rusza do kopalni. Takie szczegóły od zawsze budowały klimat gotika. Już oryginał sprzed ćwierć wieku wyróżniał się codziennymi rutynami postaci. W remake'u są one bardziej rozbudowane, ale łatwo je przegapić, jeżeli każdą noc przesypiamy. Jeżeli komuś nadal jest za łatwo, może połączyć to osiągnięcie z trybem permanentnej śmierci. Ja aż takim masochistą nie jestem. Sam brak snu wystarczył jednak, żeby znana mi kolonia zaczęła sprawiać wrażenie znacznie bardziej żywego miejsca. Podsumowanie. Sen w Gothic Remake nadal jest jednym z najtańszych sposobów odnawiania zdrowia i many, ale nie stanowi już nieskończonego źródła darmowego leczenia. 8-godzinna pula efektywnego odpoczynku oraz konieczność pozostawania aktywnym sprawiają, że trzeba rozsądnie decydować, kiedy naprawdę warto położyć bezimiennego do łóżka. Najłatwiejszą bazę zdobędziemy u Gaia, w starym obozie. W nowym obozie własną chatę przejmujemy dzięki zadaniu od Gorna, a obóz bractwa oferuje kilka wolnych posłań bez konieczności wykonywania dodatkowych zadań. Natomiast czerwona ikona zawsze ostrzega nas, że wybrane łóżko ma już właściciela, a jeżeli kiedyś uznacie, że sen przesadnie ułatwia rozgrywkę, spróbujcie całkowicie z niego zrezygnować. Nawet bez polowania na osiągnięcie. Warto spędzić przynajmniej jedną noc poza łóżkiem i zobaczyć, jak kolonia zasypia, a później ponownie budzi się do życia. Możliwe, że podobnie jak ja, zauważycie wtedy rzeczy, które podczas normalnego przejścia pozostają całkowicie niewidoczne.